Dzisiaj zapraszam Was na wcześniej obiecany materiał poświęcony formom do przedłużania paznokci. W tym filmie skupię się na prezentacji 6 form pochodzących z 5 różnych firm, a dokładniej będą to formy z Indigo, Didier, Folly Nails, Eclair oraz od Julii Nessy. Jeśli jesteście ciekawi, czym charakteryzują się poszczególne formy i co je różni, serdecznie zapraszam Was na materiał. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Zacznę od form, których używam najdłużej. Mowa tutaj o formach z Indigo. Indigo w swojej ofercie ma formy papierowe i plastikowe. Jak widzicie, poza tym, że formy różnią się materiałem, z którego zostały wykonane, różni je jedynie kolorystyka. Linie pomocnicze w obu formach są takie same, może poza tymi na tak zwanym jajeczku. Formy oczywiście posiadają standardowe linie pionowe i poziome. Linie pionowe są pomocne w podłożeniu formy w ten sposób, aby przechodziła ona przez środek paznokcia. Przydają się także przy wykonywaniu kształtów oraz przy docinaniu formy do wolnego brzegu. Linie poziome również pomagają przy wykonywaniu kształtu i przy dopasowaniu formy do wolnego brzegu. Poza tym ich numeracja ułatwia określenie długości paznokci. Między poziomymi liniami widoczne są także linie zaokrąglone. Linie w tym kształcie znajdujące się bliżej jajeczka mogą być pomocne przy docinaniu formy do wolnego brzegu w przypadku, gdy paznokieć ma kształt bardziej zaokrąglony. Linie są też pomocne przy tworzeniu paznokci w kształcie migdałka. Czerwone linie znajdujące się tuż przy jajeczku pomagają w docięciu formy do wolnego brzegu w przypadku, gdy ma on bardziej kwadratowy kształt. Czerwone linie umieszczone pod kątem 45 stopni przydają się przy kształtach bardziej awangardowych, gdzie wolny brzeg ma po boku nachylenie pod takim kątem. Dłuższe czerwone linie są pomocne przy tworzeniu paznokci w kształcie sztyletu. Tak jak widzieliście nieraz na moich filmach, formy z Indigo nie pasują pod mój wolny brzeg i zawsze muszę pogłębić wycięcie, aby dopasować je do mojej małej, okrągłej płytki. Jeśli chodzi o klej, to w obydwu przypadkach jest on bardzo mocny. Formy stabilnie trzymają się na palcu. Klej nie jest jednak na tyle mocny, aby kleił się do rękawiczek. Jeśli chodzi o różnicę między plastikowymi a papierowymi formami, to zauważcie, że plastikowe formy się nie rolują. Plastik jest na tyle giętki i elastyczny, że bez problemu dopasowuje się pod wolny brzeg. Dodatkowo te plastikowe formy w lampie schodzą się do środka, tworząc jeszcze mocniejszy tunel. Dzięki tej właściwości możemy stworzyć piękny tunel bez zaciskania. Trzeba jednak uważać, aby szablon nie zacisnął się za bardzo. Kolejne formy pochodzą z firmy Didier. Tak jak widać, są one zdecydowanie mniejsze od tych z Indigo. Szablony wykonane są z papieru, ale na stronie Didier widziałam także formy plastikowe. Szablony w przeciwieństwie do tych z Indigo nie posiadają linii do kształtów awangardowych, ale za to posiadają linie boczne, które sugerują, pod jakim kątem naciąć szablon po bokach, aby utworzyć ładny tunel. Oprócz tych linii, formy posiadają linie pionowe, poziome, które również są ponumerowane, oraz okrągłe linie pomocnicze przy kształtach takich jak migdał czy owal. Po zdjęciu jajeczka widać, że formy są głębiej wycięte od tych z Indigo, co mnie osobiście bardzo odpowiada. W tym przypadku nie musiałam docinać form do wolnego brzegu. Jest to oczywiście kwestia indywidualna, zależy to od kształtu wolnego brzegu. Formy mają bardzo mocny klej, niestety trochę zbyt mocny, bo kleją się do rękawiczek. Formy oczywiście bez problemu trzymają się na palcu i pozostają w miejscu tak długo, jak tego potrzebujemy. Kolejne formy pochodzą z firmy Folly Nails. Formy są zdecydowanie większe od tych z Didier, rozmiarowo są porównywalne do tych z Indigo. Formy są papierowe i mnie osobiście bardzo przypadły do gustu, także kolorystycznie. Jeśli chodzi o linie pomocnicze, to tutaj mamy oczywiście linie pionowe i ponumerowane linie poziome oraz linie owalne pomocne przy okrągłych kształtach. Między zaokrąglonymi liniami możemy także dostrzec różowe linie wyznaczające kształt sztyletu. Przy jajeczku widoczne są także linie przydatne przy docinaniu formy do wolnego brzegu. Formy posiadają także pomocnicze linie boczne. W tym przypadku również nie potrzebowałam docięcia do wolnego brzegu. Jeśli chodzi o klej, to formy posiadają bardzo mocny klej, dzięki któremu trzymają się stabilnie na palcach. Klej nie jest na tyle mocny, aby kleił się do rękawiczek. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonuję przedłużanie korzystając z tych form, zapraszam Was na poprzedni materiał, w którym testowałam żel do przedłużania od Folly Nails. Kolejna forma, którą Wam zaprezentuję, pochodzi z firmy Julia Nessa. Formy od Julii Nessy są porównywalne, jeśli chodzi o rozmiar, do tych z Indigo czy Folly i są też większe od tych z Didier. Formy wyróżniają się spośród innych materiałem wykonania.
Formy są plastikowe, ale ten plastik jest bardzo giętki i elastyczny. Jeśli chodzi o linie pomocnicze, to formy posiadają standardowo linie pionowe i ponumerowane poziome w kolorze różowym. Oprócz tego na szablonie widoczne są zaokrąglone linie oraz linie boczne w kolorze szarym. W przypadku szablonów od Julii Nessy potrzebowałam większego wycięcia, aby dopasować je do wolnego brzegu. Szablony mają mocny klej, stabilnie trzymają się na palcu, ale nie kleją się do rękawiczek. Ostatnie formy, jakie Wam zaprezentuję, pochodzą z firmy Eclair. Tak jak widać, są to najdłuższe formy. Jeśli przeszkadza Wam ich długość, formy można bez problemu skrócić, ucinając je w wyznaczonym miejscu. Formy posiadają standardowo linie pionowe i ponumerowane poziome w kolorze białym. Między liniami poziomymi znajdują się także linie pomocnicze przy migdałku i sztylecie. Po bokach są także widoczne czarne linie wyznaczające kąt oraz długość bocznych nacięć. Formy posiadają charakterystyczne, lekko zaostrzone wcięcie. Na stronie producenta znalazłam informację, że ten kształt ułatwia i przyspiesza pracę z paznokciami z przerostem hyponychium. Formy są dość głęboko wycięte i w tym przypadku również nie potrzebowałam docięcia do wolnego brzegu. Formy posiadają mocny klej, dzięki czemu szablon stabilnie trzyma się na paznokciu tak długo, jak tego potrzebujemy. Formy jednocześnie nie kleją się zbyt mocno do rękawiczek. To wszystkie formy, które posiadam w swojej kolekcji. Na koniec jeszcze sprawdzę 3 kwestie. Po pierwsze, porównam teraz, jak długie paznokcie jesteśmy w stanie stworzyć używając poszczególnych form, czyli zwrócę teraz uwagę na długość od wolnego brzegu do końca szablonu. Szablony z Didier i Julii Nessy są podobne w tej kwestii. Na szablonie z Folly Nails wykonamy dłuższe przedłużenie niż na szablonie od Julii Nessy. Szablon z Indigo natomiast umożliwia jeszcze dłuższe przedłużenie. Jeśli chodzi o szablon z Eclair, to wykonamy tutaj oczywiście najdłuższe przedłużenie. Po drugie, porównam Wam kształt szablonu bez docinania do wolnego brzegu. Odkleiłam jajeczka z szablonów i nie odklejając ich od papieru, wycięłam kształt jajeczka nożyczkami. Formy z Eclair są delikatnie szerzej wycięte niż te z Folly Nails. Formy z Folly Nails są delikatnie szerzej wycięte niż te z Didier. Formy od Julii Nessy są delikatnie szerzej wycięte niż te z Folly Nails. Formy od Julii Nessy są na szerokość wycięte podobnie jak te z Indigo, lecz to wcięcie mają delikatnie głębsze. Na koniec porównam jeszcze szerokość linii pomocniczych. Szersze pole oznacza, że przy przedłużaniu szerszych paznokci również będziemy mieć dostęp do linii pomocniczych. Linie w formach Didier i Eclair rozłożone są na takiej samej szerokości. Formy od Julii Nessy mają szersze pole od szablonów Didier i Eclair, natomiast mają porównywalnie szerokie pole z szablonami Folly Nails. Formy Folly Nails i Indigo mają tak samo szerokie pola. To wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Dajcie mi proszę znać, jakie formy najbardziej przypadły Wam do gustu oraz jakich form używacie na co dzień. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym materiale.